Kocioł gazowy w 2025 roku. Czy dalej ma sens, czy już to jest przeżytek, którego nie ma sensu używać? Plusy, minusy. W ogóle jak to działa? Dzisiaj razem z Olą postaramy się Wam przybliżyć ten temat. Witam Cię, Olu, u nas na kanale. Witam, Milani. Z czym Ci się kojarzy kocioł gazowy? Kocioł gazowy kojarzy mi się z urządzeniem, które ogrzewa pomieszczenie i ogrzewa też wodę, prawda? Tak, dokładnie Tak, tak. słyszałam, ale nie wiem dokładnie w jaki sposób to działa i czy ogrzewa to docelowo łącznie wodę i pomieszczenie razem, czy to są dwa oddzielne jakieś urządzenia? Czy to jest Wiesz jedno co, urządzenie, dobre które... pytanie, bardzo dobre pytanie, bo jakby w sumie kocioł gazowy ma kilka odmian, tak? Dla ułatwienia po prostu sprawy to nie jest tak, że mamy jeden kocioł gazowy i zawsze jest ten sam typ, tylko tak naprawdę będzie kilka. Taki najprostszy faktycznie albo grzeje ciepłą wodę na bieżąco, albo grzeje centralne ogrzewanie, czyli pomieszczenia. I to się nazywa wtedy kocioł dwufunkcyjny. Okej. I tam w środku jest po prostu sobie płomień, który gaz się spala, jest płomień i on ogrzewa wodę i ta woda albo nam leci do kranu, tak, w uproszczeniu dużym, tak żebyście się nie czepiali, tam są dwa obiegi ciepłej wody, ale to nie będziemy dzisiaj w takie szczegóły się zagłębiać. Albo po prostu ta woda jest skierowana, ta ciepła woda do pomieszczenia, tak już też uproszczając. Dobra, a czy te kotły gazowe, one są umieszczone w łazienkach, czy to jest umieszczone gdzieś poza miejscem takim mieszkalnym, gdzieś w kotłowniach? Gdzie... A może być różnie, wiesz, jakby jak mamy mieszkanie, to rzeczywiście często ten kocioł gazowy jest w łazience, no bo wtedy w jakiejś szafce jest zabudowany sobie. Wiadomo, on nie może być tak całkiem hermetycznie zabudowany, ale może być gdzieś schowany, jakby komponuje się tam ładnie jakby z estetyką jakby łazienki. Czasami też jest w kuchni, może być też w kuchni. Natomiast jeżeli mamy już dom albo większe mieszkanie, to faktycznie można mieć wydzielone specjalne pomieszczenie, kotłownię, w której jest ten kocioł i tam sobie jest. Okej. Dobrze, a powiedz mi, czy właśnie taki kocioł gazowy w tym roku 2025 to jest dobry wybór dalej, żeby takie ogrzewanie mieć w swoim domu? Wiesz co, to też zależy właśnie, czy mamy nowy budynek, czy stary. Bo w nowych budynkach generalnie ze względu na nowe przepisy, albo w zasadzie warunki techniczne 2021 roku, one już jakby weszły, nie możesz mieć samego kotła gazowego, bo on jest nie na tyle ekologiczny, żeby mógł być. Natomiast jeżeli masz już budynek jakiś stary, albo modernizujesz go, albo już miałeś kocioł gazowy, to jakby dalej możesz go używać. Albo ten kocioł gazowy w nowym budynku z czymś trzeba połączyć. A z czym można połączyć? Na Taki przykład kocioł gazowy? z pompą ciepła jakąś, żeby po prostu spełnić właśnie wymagania związane z przepisami. No, Unia niestety nam narzuciła, że ogrzewania mają być coraz bardziej jakby ekologiczne, czyli czerpiące ciepło, nie po prostu z paliw kopalnych, z czegoś, co się nie odnawia, tylko z czegoś, co się odnawia. No i jakby ten udział tej energii musi być coraz większy jakby z natury, niby, bo to tak nie do końca w sumie jest, no ale jakby z przepisami, przepisy są i my nic z nimi nie możemy zrobić tak naprawdę. W tym momencie, jakbym chciała wybudować dom, to nie mogę mieć samego kotła gazowego, muszę to połączyć z tą pompą ciepła, o której mi wspomniałeś. Na przykład, no. Okej. Albo trzeba na przykład dorzucić solary. To jest takie coś, że na dachu masz, jak to nazwać? Może panele słoneczne? Tak, ale panele słoneczne, bo to są panele słoneczne, tylko mamy jedne, które wytwarzają prąd, a jedne, które po prostu tam krąży woda, albo w uproszczeniu woda. Ona się nagrzewa od słońca i oddaje to ciepło do ciepłej wody. I wtedy też już jest git, z tego co kojarzę, więc jakby to nie do końca się opłaca tak ekonomicznie w całości, bo jakby trzeba dosyć sporo pieniędzy wydać, żeby mieć te panele do ogrzewania ciepłej wody, no ale jakby wyboru nie za bardzo, nie ma już za bardzo wyboru, trzeba to spełnić, żeby po prostu przepisowo się to zgadzało. Okej. A powiedz mi, jak wygląda to kosztowo? Czy kocioł gazowy się opłaca? Wiesz co, jest to jedno z najtańszych rozwiązań, jeżeli chodzi o taki próg wejścia, czyli tyle, ile pieniędzy musisz wyłożyć, żeby to po prostu mieć, kupić. Faktycznie jakbyś porównał... To jest przyszłościowe? Bo ten gaz, wiadomo, gdzieś tam się może skończyć. Gdzieś...
Może się skończyć, natomiast myślę, że nie w perspektywie 20-30 lat na tyle, na ile jakby kupujesz to urządzenie, bo ono gdzieś tak ma szansę popracować 20, maks 30 lat w takich skrajnych przypadkach. Czyli trzeba wymieniać cały czas, co kilka lat. No tak jak z autem, no jakby jak ma 15 lat, no to już jest taki stary gruchot może być, gruz. Czyli nie mogę go naprawić, to muszę go całkowicie wymienić. Możesz naprawiać, tylko później te naprawy nie do końca mają jakby rację bytu, wiesz? Bo im jakby starsze jest urządzenie, tym jakby mniej jakby specjalistów ma części do niego. I to jest jakby też taka uwaga dla Was, jeżeli macie już 15-20-letni kocioł, myślę, że warto się po prostu zastanowić nad wymianą na nowy, bo później jakby często jest tak, że naprawisz jeden element tego kotła, bo w tym kotle jest jakby wiele elementów, no i jedno Ci się zepsuje, dajmy na to silnik Ci się zepsuje, a później Ci się zepsuje karoseria, a później coś tam i tak będziesz wymieniać i to się staje taka skarbonka. No właśnie, dokładam pieniądze. A ciepła nie ma, ciepła nie ma. Jest to bardzo ciekawy temat związany z ogrzewaniem, bo nigdy nie miałam styczności takiej dokładnej, dogłębnej, gdzieś szczegółowej, więc fajnie, że mi to już gdzieś tam poukładałeś w głowie. Ale co Cię mogłabym jeszcze zapytać o ogrzewanie? Może chciałbyś sam coś powiedzieć, że to tutaj nie było nawiązaniem? Wiesz co, poruszyliśmy temat jakby różnych typów kotłów. Jakby ja Ci opowiedziałem o tym kotle tak zwanym dwufunkcyjnym, który jest jakby taki obrazek, który wisi na ścianie i daje nam ciepło do ciepłej wody i do centralnego, ale czasami możesz mieć coś takiego, że jest ten kocioł, ale też jest zbiornik na ciepłą wodę pod nim. I to jest wtedy już kocioł. Te nazwy czasami z ogrzewania są naprawdę porąbane, bo to jest kocioł jednofunkcyjny, mimo że dalej spełnia dwie funkcje, ale przez to, że jest zbiornik, to jest jednofunkcyjny. Nie wiem, jaki był sens w tym, ale jakby są kotły ze zbiornikami albo kotły, które jakby grzeją przepływowo ciepłą wodę. I to też warto się jakby, myślę, że warto, żebyście na to zwracali uwagę. Bo jak chcesz mieć tak, na przykład tutaj w tym domu, ciepła woda na pewno jest jakby ze zbiornika, bo jak odkręcasz kran, ona po pierwsze od razu jest już ciepła, po drugie jest jakby cały czas ta sama temperatura. Nie musisz się zastanawiać, że jest raz ciepło, raz zimno, jakieś fale. To było okropne, bo jak mieszkałam w mieszkaniu w Krakowie, wynajmowałam je, to nie wiem, czy mieliśmy właśnie ten kocioł gazowy, ale w łazience był zapłon, jak się włączyło wodę i on gasnął, jeżeli wyłączałeś tą wodę, więc nie wiem, czy to był ten kocioł gazowy, czy jeszcze coś innego, tak Mógł być piecyk gazowy, mógł być podgrzewacz, ale piecyk gazowy i kocioł dwufunkcyjny działają bardzo podobnie, czyli odkręcasz kran, wtedy się płomień zapala, ale trzeba chwilę poczekać, dłuższą bądź krótszą, czasami to jest nawet minuta, zanim ta ciepła woda faktycznie poleci. Tak. No i właśnie. I to jest, jakie to jest? No wkurzające No właśnie, no. I była ciepła woda i przez chwilę zimna woda i tak się mieszało i nie wiedziałam, kiedy będzie faktycznie ta ciepła woda, kiedy będę mogła umyć całą głowę, a nie tylko pół ciepłą wodą, a pół zimną. Więc to było bardzo wkurzające i irytujące. Właśnie, więc to jest myślę, że ważny punkt przy wyborze kotła, że jeżeli chcesz mieć tak naprawdę bardzo duży komfort tej ciepłej wody, bo kocioł gazowy to tylko nie tylko grzanie właśnie pomieszczeń, ale też tej ciepłej wody, no to wtedy to musi być kocioł ze zbiornikiem i wtedy ta woda będzie cały czas dostępna i ona będzie stabilna. Że odkręcasz kran i jak już w pewnym momencie będzie ciepła, to będzie ciepła i no ona się może prędzej po jakimś czasie skończyć, ale jakby na czas prysznicu nie będziesz miała problemu, że jest raz zimno, raz ciepła. Nie każdy to lubi, wręcz raczej mało kto to lubi. Czy te zbiorniki na wodę, one są duże, czy potrzebują dużo miejsca, żeby je założyć w domu? W domu najczęściej można to zmieścić, w mieszkaniu właśnie będzie problem, wiesz, bo taki zbiornik będzie mieć nawet i metr wysokości, tak gdzieś szerokość, no to 60 cm. No i wtedy nie tylko masz ten kocioł gazowy, który wisi najczęściej, tylko jeszcze coś pod nim. I wtedy już tam pralki pod spodem nie dasz, bo często ludzie robią tak, że mają pralkę, suszarkę i nad tym kocioł gazowy. No i wtedy jakby wszystko się w jednym miejscu mieści, a tak to już kurczę, no braknie. Ta suszarka musi lądować w innym miejscu. Więc jakby no znowu walczymy kompromisy, zawsze jest coś za coś. Natomiast tak, w domu jak masz więcej miejsca, no to tak naprawdę... Można sobie pozwolić po prostu. Tak, ale możesz mieć duże zbiorniki, bo jakby też właśnie zbiorniki możesz mieć i 100-litrowe, tylko to jest wtedy na taki szybki w miarę prysznic do 10-15 minut max. No ale jak chcesz mieć wannę taką z hydromasażem, jacuzzi. Mieć większy zbiornik. Tak, no właśnie. No i wtedy już w mieszkaniu może być ciężko i tam się wtedy notabene lepiej nada kocioł dwufunkcyjny, bo jak już tam się ta woda ustabilizuje, odkręcisz kran i te minutę, dwie poczekasz, no to później będzie lecieć ciągiem cały czas ciepła woda. Także to też jest taki tip dla Was, że jeżeli macie
wannę, to może ten kocioł dwufunkcyjny też mieć dla Was sens. Wiadomo, ten minus, że trzeba poczekać, aż się ustabilizuje jest, ale z drugiej strony napełnię tą wannę na raz ciągiem. Ciepłą wodą. Tak. Nie boisz się gazu? Właśnie boję się gazu, bo jak mieszkamy na wsi, to było parę incydentów, gdzie domy wybuchały pod wpływem Serio? gazu. Tak, miałam Ale takie, to... no gaz wybuchnął po prostu w domu, więc nie wiem, czy to jest takie bezpieczne i czy mogę się czuć bezpieczna, zakładając gaz. Myślę, że to bardzo zależy od tego, jak o to dbasz i często jakby bardzo niebezpieczne są butle z gazem do grzania, do gotowania. Ten gaz jest dużo bardziej No niebezpieczny. co ty? Serio, bo jakby gaz ziemny, czyli ten, który jest jakby w mieszkaniach najczęściej, czy w domach, ten dostarczany przez PGNiG, on jest lżejszy od powietrza. Więc jak masz sprawną wentylację, no to po prostu on sobie ucieknie, no i naprawdę musiałbyś otworzyć rurę, żeby coś się stało. No, my w domu rodzinnym mamy normalnie butlę z gazem na palnik Mhm. i to jest dla nas lepsze rozwiązanie niż płyta indukcyjna. Okej. Tylko to jest niebezpieczne właśnie, bo ten gaz z butli, on jest cięższy od powietrza i on się zbiera, bo jak on wycieka, to on się zbiera po prostu na ziemi. I tego nie czujesz, albo możesz go nie wyczuć i on po prostu... Zawsze się wyczuwa ten zapach, jeżeli coś tam podleci, coś jest źle założone. No ale na przykład, nie wiem, on wycieknie, a ty dopiero wchodzisz do pomieszczenia, No, zapala no tak, światło, tak, no i to właśnie masz stąd rację. jest to. No, więc bo on sam nie ucieknie jakby. Więc gaz taki ziemny, taki, który najczęściej stosujesz do kotłów gazowych, jest w miarę jest bezpieczny, czyli ma sprawną wentylację. Więc tu bardzo ważne jest, żebyście robili przeglądy swoich kotłów czy też piecy gazowych, żeby one były po prostu zadbane, sprawdzone, czy po prostu tam ten gaz nie ucieka. Także przegląd instalacji gazowej jest coś takiego, że masz obowiązek tak naprawdę robić przeglądy tej instalacji. Większość ludzi o tym nie pamięta, ale warto. Po to właśnie, żeby zabezpieczyć się, sprawdzić, czy ta instalacja jest szczelna, czy ten gaz nie ucieka. Także czuć się bezpiecznie, tak? Tak. No bo wszystko jest fajnie, dopóki jest fajnie. No, A no. powiedz mi, ile trzeba robić taką weryfikację tego pieca, tak? Co roku jakby wszyscy producenci są tutaj zgodni tak naprawdę, że co roku ten przegląd powinien być wykonany, bo jakby przegląd kotła czy czyszczenie kotła to jest jedno, przegląd instalacji gazowej to jest drugie. Jakbyście chcieli odcinek o tym, o jakich przeglądach powinniście pamiętać mając dom, dajcie znać w komentarzu, nakręcimy wtedy dla Was taki odcinek, bo to nie jest jedyny przegląd, który warto robić w domu czy też mieszkaniu. Natomiast wracając do Twojego pytania, jakby przegląd kotła co roku i przegląd instalacji gazowej też co roku. Tak, żeby ktoś po prostu sprawdził, czy faktycznie wszystko jest git i nie było później żadnej nieprzyjemnej niespodzianki, że albo przestanie Ci grzać, albo że po prostu coś się złego nam wydarzy. Także też wracając do samego bezpieczeństwa tych kotłów gazowych, one są naprawdę tak zrobione, że cokolwiek tam się złego nie dzieje, to on po prostu zgłasza błąd i przestaje pracować. Więc najważniejsze jest to, żeby tego wycieku gazu nie było. Jeżeli robisz przeglądy co roku, no trudno mi sobie wyobrazić. Żeby coś się stało. Tak, no trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że zadbany kocioł wybuchnie. To jest praktycznie niemożliwe. Co innego, gdy zapominasz o nim na 10 lat, jeszcze jest jakiejś starej konstrukcji, gdzie jakby ten płomień może, te spaliny mogą wyjść na zewnątrz, to wtedy faktycznie może dojść do jakiejś tragedii, ale jeżeli jest zadbany i jakby nowej konstrukcji, to w zasadzie... Znaczy wiesz, czy ludzie faktycznie dbają o te swoje kotły gazowe, czy raczej w społeczeństwie jest tak oddalane? Że myślą Różnie bywa, sobie, wiesz? że nie potrzeba, bo jeszcze działa sprawnie. Różnie bywa. Myślę, że zależy to od doświadczeń. Jak ktoś po prostu miał jakąś słabą sytuację, że mu brakło ogrzewania, no to wtedy już jakby wie, o tym trzeba pamiętać, więc wiadomo, my Was tu zachęcamy, żeby te przeglądy robić regularnie, a nie tylko od awarii do awarii i później czekamy na tego serwisanta z upragnieniem, a on ma dopiero termin za 2 tygodnie. Bo to tak czasami bywa, że jednak dostępność serwisu jest słabsza, kiedy jest zimno, no bo wtedy wszystko się wychodzi, kto po prostu nie dbał. Natomiast jak jest zadbane to urządzenie, jakby większość ludzi wydaje mi się, że dba, tylko są też jakby elementy, że ludzie po prostu nawet nie wiedzą właśnie. Po to też mamy ten odcinek, żeby Was uświadomić, bo no kupujesz dom czy mieszkanie, no i tam masz tyle rzeczy do ogarnięcia, że to jest jedna z wielu. Masz pralkę, zmywarkę, jak wystroić mieszkanie, jakie szafy, no i multum rzeczy.
No i o tym się może zapomnieć, więc warto, myślę, że po prostu sobie to dodać do przypominajki albo znaleźć serwis, który się sam będzie przypominać i po prostu co roku Cię po prostu tyrpnie. Wiesz co, warto, żebyś teraz zrobiła przegląd sobie tego. No i właśnie a propos przypominania się, no my mamy taką politykę, że jeżeli nasi klienci sobie życzą, no to my się przypominamy z tymi przeglądami, także dzwonimy po prostu z wyprzedzeniem i umawiamy się na usługę po to, żebyście Wy po prostu o tym nie musieli pamiętać, no bo każdy z nas ma tyle własnych spraw, że no fajniej jest, jak ktoś jednak zajmie się tą jedną i już o niej Jak tak za- naprawdę może Jak zapomnieć. zadba o to. No A jaki to jest koszt właśnie takiego przeglądu? Nie wiem, czy możemy tutaj tak, jak powiedzieć o najbardziej. tych Nie, jakby kosztach? nie mamy tam tajemnic. W sumie też a propos kosztów warto byłoby powiedzieć, jak kocioł gazowy w ogóle kształtuje się, jeżeli chodzi o koszta Pewnie. zakupu. Także super pytanie. Koszt w tej chwili konserwacji kotła Wismana, bo jakby to jest taki Mercedes też wśród marka, która aspiruje do bycia, znaczy, która jest jak Mercedes w świecie aut, no to na ten moment to jest 490 zł za taki przegląd. I to jest co roku, plus jeszcze przegląd instalacji gazowej, w tej chwili to u nas jest około 110 zł. Okej. Więc tyle co roku, no trochę jest, ale z drugiej strony no to też jest No, raz na warto rok. wydać. Mieć problem. Kurczę, na paznokcie się wydaje więcej w ciągu roku, co nie? No to prawda. Na włosy, no to nawet chyba zrobienie włosów jest porównywalne z tym, co nie? A jednak no tu jest bezpieczeństwo, moim zdaniem, myślę, że warto, co nie? Ty byś zrobiła? Znalazłabyś te 600 zł raz na rok? No pewnie bym znalazła, jakbym miała swoje gdzieś mieszkanie, dom. No na pewno. Okej. No. No a powiedz mi właśnie, jak się klarują koszta za taki kocioł gazowy, za zainstalowanie takiego? Wiesz co, to System ogrzewania. będzie taki, bo mówimy też o samym kotle gazowym, bo tak jak też w tym odcinku wprowadzającym jakby ogrzewanie to nie tylko kocioł gazowy, tylko też wszystko dookoła, ale jeżeli weźmiemy ten fragment, to kocioł gazowy myślę, że będzie jednym z najtańszych ogrzewań, bo tak naprawdę możesz się zamknąć w okolicach, nie wiem, pewnie za tańszy montaż, jakiś tańszy kocioł, no pewnie poniżej 10 000, jeżeli już masz gaz w mieszkaniu w domu, bo jakby to też warto zaznaczyć, że jeżeli nie mamy przyłącza gazu w domu, no to za to też trzeba zapłacić, za projekty, doprowadzenie gazu do samej kotłowni, za to trzeba zapłacić. O tym tu teraz nie mówimy, a to też może być koszt rzędu 10-15 tysięcy. Natomiast sam kocioł plus zainstalowanie z kominem, no to może być kolejne 10, minimum. Jakbyś chciała mieć właśnie kocioł ze zbiornikiem, no to wtedy już będzie pewnie bliżej 15-20, także no wtedy ta kwota już nam rośnie. No wiadomo, im większa wygoda, im większy komfort, no to ta kwota nam niestety rośnie. No. Okej. Ale mówisz, że to jest jedna z najtańszych jakichś opcji ogrzewania? Czy? Tak, no bo na przykład już pompa ciepła, no to bez 30 000 nie podchodzi tak naprawdę. Tak mówimy o czymś takim naprawdę raczej budżetowym. A to jak w tym momencie nowe domy, jak powstają, nie mogą mieć samego ogrzewania gazem, muszą mieć tą pompę ciepła, to jeżeli połączyć pompę ciepła z... Robi się No. bardzo drogo, więc No jakby moim właśnie. zdaniem to jest bez sensu trochę, bo to jest bardzo bezpieczne rozwiązanie, bo masz i jedno i drugie źródło ciepła. I takie rozwiązania hybrydowe moim zdaniem, czyli połączenie właśnie kotła gazowego i pompy ciepła mają sens, jak mamy modernizację budynku starego, dużego, gdzie jakby No im większy budynek, tym trzeba więcej tego ciepła dostarczyć, czyli musi być większy silnik, co nie? Większe auto, większy silnik. No to wtedy to rozwiązanie hybrydowe może być korzystne, bo duża pompa ciepła jest bardzo droga, a kocioł gazowy generalnie dom 600 metrów, kocioł gazowy bez problemu, serio. A pompa ciepła na 600 metrów, no. Natomiast jak mamy nowy dom, to tam też jest inna kwestia, to myślę, że w odcinku o pompie ciepła powiem, że po prostu często tego gazu jeszcze nie masz w budynku, więc jak weźmiemy te całościowe kwoty razem z instalacją gazową i kotłem, no to wtedy to może wychodzi z grubsza podobnie jak kocioł gazowy. Natomiast jak mamy już ten gaz, to gaz jest absolutnie najtańszy, jeżeli chodzi o zakup. W sensie moim zdaniem, no bo jakby jest i to wygodne i jakby nie aż tyle kosztuje. Chyba tańsza jest tylko instalacja klimatyzacji. Będzie też odcinek o tym ogrzaniu właśnie. klimatyzacją. Właśnie to też klimatyzacja jest Także ciekawym subskrybujcie tematem. kanał, bo będzie też odcinek o ogrzewaniu klimatyzacją. O tym też opowiemy. Jeszcze może o kosztach jakby samego użytkowania, no bo wiesz, jakby wydajemy co roku na Pewnie. przeglądy, wydajemy raz na jakieś 15-20 lat na ten kocioł gazowy, no ale jeszcze trzeba płacić za ten nieszczęsny gaz, to nie? Te rachunki. No to możesz mi powiedzieć coś na ten temat. No więc kiedyś to była bardzo tania opcja, w sensie jakieś 2-3 lata temu mieliśmy sytuację, gdzie jakby ogrzewanie kotłem gazowym, a pompą ciepła, która jest jednym z najtańszych ogrzewań, jeżeli chodzi o właśnie rachunki, no wychodziło podobnie. Mówimy też o nowym budownictwie, bo to jest jakby niuansowe bardzo. Wychodziło podobnie, natomiast na ten moment gaz jakby drożeje. Niestety mamy taką
politykę Unii, że jakby od tego gazu chcemy odejść. Gaz był kiedyś eko, ale jak No, był, teraz jak był przestał. rosyjski gaz dla Niemców, to było ok, No teraz właśnie. już niekoniecznie, nie wiem, no, albo się po prostu odkryto, że jednak ten gaz nie jest taki eko, nie wiem, nie mi oceniać, nie wchodźmy w ten temat. No jednak dochodzą nowe podatki. Też ten gaz już nie jest importowany z Rosji, gdzie było łatwo go przesłać, tylko tak naprawdę płynie do nas statkami, więc on się stał droższy, jakby jest nieco droższy niż ogrzewanie na przykład pompą ciepła, dobrze zrobioną ogrzewanie pompą ciepła. Ale z drugiej strony, jeżeli porównasz to właśnie koszty inwestycyjnie, no to już to się tak może trochę zatrzeć, więc... Okej, czyli mniej więcej te koszty miesięczne, jak wyglądają, jak się przekładają? Wiesz co, to może wychodzić koło 2-3 tysięcy na rok w domu, natomiast kurczę, to bardzo mocno zależy od ocieplenia budynku. Okej. To jest ekstremalnie od tego zależne. To dużo bardziej, to też dla Was bardzo ważny tip moim zdaniem. Nieważne czym się grzejecie, a ważne co grzejecie, czyli tak jakbyś sobie wyobraziła, no trudniej rozpędzić tira i ten tir będzie sporo zużywać tego paliwa, a takie opływowe małe autko będzie tego paliwa dużo mniej brać. I tak samo jest właśnie z ogrzewaniem, że tak naprawdę to źródło ciepła jest trochę wtórne, bo dużo większe ma znaczenie i to tak naprawdę 3-krotnie możesz mieć niższe rachunki, jak ocieplisz budynek, niż jak zmienisz z czegoś na bardziej ekonomiczne to źródło ciepła. No i też jak się wymieni okna, bo jak są stare okna, to Tak, samo. tak, Jest- tak. Okna, dach to są elementy, które najbardziej uciekają, później ściany tak naprawdę. No. Ale te 2-3 tysiące, o których mówisz na rok, tak? Tak strzelam, bo to też Czyli tak to nie naprawdę... jest tak dużo tak naprawdę za ogrzewanie. Wiesz co, jak jest nowy budynek, no to tak naprawdę ogrzewanie gazem to może być 2, pompą ciepłą 1700, jak to tak dobrze zbilansujemy, więc ta różnica może być niewielka. Jak dołożymy fotowoltaikę, to owszem, ta pompa ciepła może zejść do 1000, no ale z drugiej strony tam trzeba dużo fotowoltaika i pompa ciepła, to zaczyna nam ten koszt puchnąć, więc najważniejsze jest ocieplenie budynku, także jeżeli budujecie dom, to w to naprawdę warto zainwestować, żeby on był energooszczędny, czyli żeby to ciepło nie uciekało. No. Jeszcze może, co warto, żeby nasi słuchacze zapamiętali z tego odcinka? To jakby, co Tobie najbardziej wpadło w pamięć? O, może ja Tobie takie zadam pytanie. Co u mnie wpadło w pamięć? Na pewno to, że trzeba właśnie ocieplać swoje mieszkania, żeby to ogrzewanie nam nie uciekało. To, że mamy różne rodzaje tych ogrzewań gazowych i że ogrzewamy również wodę tym samym. Bezpieczeństwo? O, może tak. Czujesz się bezpieczniejsza Tak. po tym, co opowiedziałem Ci o kotłach Tak, gazowych? pewnie tak, no bo inaczej też postrzegałam to bezpieczeństwo z tego względu, że gdzieś tam miałam inne spotkania z tym, a wytłumaczyłeś mi, że jednak to jest bezpieczne. Jest bezpieczne, Jeżeli to się, z roku na rok trzeba o tym pamiętać, pilnować i to weryfikować. Tak, tak. Myślę, że to załatwia jakby temat bezpieczeństwa, Tak, moim więc zdaniem. trzeba o tym pamiętać faktycznie, żeby sprawdzać swoje kotły gazowe. My mamy na kanale już kilka takich mocno fachowych odcinków o tym, jaki kocioł tak naprawdę wybrać, bo tak jak mówię, nawet z palety Wismana tych kotłów tam jest chyba 15, więc głowa mała. Natomiast nakręciłem taki odcinek, w którym zastanawiamy się, który kocioł jest dla Ciebie. Link znajdziesz w opisie do filmu i też tutaj. Nakręciłem też filmik o tym, jak dobrać sposób ogrzewania ciepłej wody, bo to też jest trochę temat rzeka. Jakby my tutaj tak chcieliśmy tylko Wam przybliżyć to, Was trochę zajawić tym, natomiast szczegóły znajdziecie też w innym odcinku, który będzie tutaj. Więc takie 3 najważniejsze rzeczy związane z ogrzewaniem. Dalej to ogrzewanie moim zdaniem ma sens w 2025 roku, jeżeli to jest budynek modernizowany. W nowym prawdopodobnie już niekoniecznie. Jest to rozwiązanie bezpieczne, jak też Ola dała się przekonać mi. No i warto wybrać konkretny jakby kocioł gazowy do swoich potrzeb, bo jakby tutaj mamy wiele możliwości i o tych możliwościach, tak jak wspomniałem wcześniej, znajdziecie już więcej bardziej fachowych materiałów. Więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Lajkujcie materiał, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i niech ciepło będzie z Wami.